Jak to się stało, że ja w życiu nie miałem inteligentnego termostatu? Nie wiem. Netatmo jest moim pierwszym inteligentnym termostatem, który mam okazję recenzować, więc pewnie mogę popełnić jakieś błędy pierwszaka, wybaczcie za to, ale mimo wszystko myślę, że coś z tej recenzji wyniesiecie, więc zapraszam na recenzję termostatu Netatmo. Zacznę od budowy tego termostatu. Jeżeli chodzi o unboxing, to tutaj Was zapraszam do naszego innego filmu, w którym robiliśmy unboxing zarówno głowic, jak i samego termostatu. Więc przechodząc do jego budowy, tak jak widzicie, to ma on kształt takiego sześcianu, który możemy sobie w dowolnym miejscu postawić. Proszę. Może on sterować kotłem albo głowicami. Przeważnie parujemy go z danym źródłem ciepła, którym on ma sterować. Jeżeli chodzi o ten termostat, to ja go sobie rozepnę, bo jest on, można by powiedzieć, modułowy. Po pierwsze, może być zasilany za pomocą 3 baterii AAA. To ma wystarczyć na około 2 lata działania. Możemy go postawić, tak jak Wam pokazałem. Możemy go również zamontować na ścianie. Wtedy albo w ten sposób, albo w ten sposób, bo tutaj ten wyświetlacz zmienia się pod kątem, jak ustawimy ten termostat, więc jest to wygodne. Mamy nawet możliwość podpięcia go do sieci, czyli do zwykłego zasilania 230 V i wtedy jest zasilany cały czas, nie potrzebujemy do niego termostatów. Więc jak widzicie, tych opcji jest całkiem sporo. Przejdę teraz do aplikacji i pokażę Wam, jak działa sparowany z głowicą. Pokażę Wam teraz aplikację, zarówno aplikację Netatmo Energy, czyli tą taką główną aplikację dla tego termostatu, jak i HomeKit, no bo łączy się on bardzo dobrze no właśnie z HomeKitem. Więc tak jak widzicie, tą podstawową aplikację, u góry jest właśnie kwadrat, a na dole jest okrąg. Okrąg dlatego, że mamy tam zwykłą głowicę, a kwadrat dlatego, że mamy termostat powiązany z głowicą. Więc gdy ja sobie wejdę do łazienki i mogę sobie ręcznie zwiększać albo zmniejszać temperaturę w tym danym pomieszczeniu, no i określić, do jakiej godziny to ma działać. Jeżeli chodzi o samą aplikację, to mogę też tworzyć różnego rodzaju harmonogramy, gdzie będzie ustalane, w jakich godzinach mają być dane temperatury. Tutaj Was skieruję do mojego filmu, w którym więcej opowiadam o inteligentnym ogrzewaniu, właśnie na urządzeniach Netatmo, więc tam pokazujemy więcej tych opcji z samej aplikacji, ale tak jak widzicie, możemy sterować tą daną głowicą albo z poziomu samego termostatu, albo z poziomu aplikacji Energy, albo z poziomu aplikacji domu. Czyli gdy ja sobie tutaj mam te moje głowice i mam też termostat, tak jak widzicie, gdy sobie w niego wejdę, mogę zmieniać mu temperaturę oraz mogę mu zmienić jednostkę, w jakiej działa, pokój, w którym się znajduje, to czy jest w ulubionych. I tak naprawdę tyle z perspektywy samego HomeKit. Mogę też go oczywiście dodać do różnego rodzaju scen i na przykład ustalając, że ma się ogrzewać do, dajmy na to, 26 stopni, a ja potem to zautomatyzuję, że to się zadzieje wtedy, gdy ja wychodzę z domu. Więc to jeżeli chodzi o same aplikacje. Termostat pokazuje nam dwie temperatury. Górną i dolną, czarne liczby i białe. Czarne to są te, które są zadane, czyli te, które chcemy osiągnąć w tym momencie na głowicy, na grzejniku. Białe to są te, które oznaczają aktualną temperaturę. Czyli jak widzicie, 22,5 stopnia chcemy osiągnąć, 26,7 jest. Więc powiedzmy, że ja sobie zwiększę do maksimum, czyli do 30 stopni, żeby tam grzało. Więc z perspektywy samego grzewania, no to mogę albo sobie go powiesić na ścianie i sterować w danym pomieszczeniu, albo mogę go sobie powiesić, dać gdziekolwiek i na przykład na szafce nocnej, przy łóżku i sobie ustawiać wtedy rano, że chcę mieć wyższą temperaturę, albo w samej aplikacji. To już zależy trochę od Was. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby termostaty były przytwierdzone do ścian. Tak jest dla mnie najwygodniej, ale to już zostawiam każdemu do swojej decyzji. Jeżeli chodzi o jego integrację z HomeKit, to nie miałem tutaj żadnych problemów. Termostat bardzo fajnie działał. Nie było żadnych problemów po prostu. Te sprzęty nie są tanie, bo takie termostaty kosztują około
800 zł. Można je dostać taniej. My akurat mamy je ze sklepu Inteligentny Dom CO, do którego Was serdecznie zapraszam. No i tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Może jeszcze same integracje z pozostałymi asystentami, tak jak Wam wspominałem, HomeKit, ale również Google Assistant, Alexa, to wszystko połączycie z Netatmo. No i Netatmo to jest wysoka jakość wykonania. Czyli po prostu kupując taki sprzęt, kupujecie jakość, kupujecie trwałość, niezawodność. To ma swoją cenę, ale musi mieć. Tak? Najczęściej tak to zresztą w życiu wygląda, więc musicie sobie podjąć decyzję, czy to jest właśnie tego warte, czy chcecie na przykład zainwestować w tańszy sprzęt, ale z którym możecie mieć problemy. Ja osobiście raczej, jeżeli chodzi o ogrzewanie, jestem zwolennikiem, no ja lubię HomeKit, więc Netatmo jest tutaj w gronie moich faworytów. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Nie było zbytnio wad, ale powiem szczerze, że nie mam jakoś wad. Ewentualnie sam wygląd głowic, gdy łączymy je z tymi termostatami, ale jest to recenzja termostatu, a termostat mi się podoba, więc no nie mam za bardzo z czym się tutaj przyczepić. Mam nadzieję, że mimo wszystko ta recenzja Wam się przyda. No i oczywiście zapraszam Was do naszych pozostałych filmów. Recenzujemy sporo Netatmo, więc możecie zobaczyć tam również.